To dzień dobry, bo wszyscy czekają. Dzień dobry. Long time no see. Po raz kolejny. Listen to me, Jan. Listen to me. To jest dzisiaj najważniejsze. O 12:00. Chciałam powiedzieć po krótkiej przerwie, ale właściwie... Po dłuższej przerwie. No właśnie. Zaliczyłeś kilka wypadów zagranicznych, bardziej mniej prywatnych. Zanim zagramy Listen to me, muszę zapytać o Stany i Kanadę. W sensie, no to jednak chyba było duże wydarzenie. Zresztą pod koniec roku napisałeś, że to był chyba chyba najlepszy rok twojego życia. Poprzedni tak, to był taki, dobry rok mojego życia i tak, i zaczął się też całkiem nieźle tą traską. Tą małą traską? Tą małą traską, tak. To było takie badanie gruntu i grunt jest... Zbadany. Grunt jest zbadany, grunt jest tak, żyzny. No tak, byłem na trasce w Nowym Jorku, w Toronto i w Los Angeles i no to były super koncerty, naprawdę bardzo fajnie było wypłynąć na te nowe wody. Czy było inaczej niż tutaj? Czy to jednak nie ma znaczenia? No bo wiadomo, że... Znaczy wydaje mi się, że tak jest. Jednak jak ruszasz w swoją trasę koncertową, już nie jako ktoś przed kimś, tylko jako sam jeden, no to tak naprawdę te odległe klimaty, to jest zawsze trochę takie ryzyko. Nie wiesz tak naprawdę, co się tam wydarzy. Co się wydarzy, tak. Znaczy, no właśnie, jak się jedzie na swoją trasę, to mimo wszystko właśnie lepiej jest, bo wiesz, że przyjdą przynajmniej na ciebie, jak się gra supporty czy festiwale, to jest właśnie ten dreszcz energii, dreszcz emocji, no bo nie wiesz właśnie, kto przyjdzie, przychodzą ludzie, bo na przykład, nie wiem, zapewniasz się jakąś lukę tam na festiwalu, no a tutaj jakby już przynajmniej wiadomo, że przychodzą ci moi fani, po prostu oni są zupełnie jakby z drugiej strony, z drugiego końca świata, więc jakby zupełnie oni są jakby zupełnie oddzielnym fandomem, oni jakby są zupełnie oddzielnie funkcjonującym organizmem na swoich zasadach, więc tak, no energia jest jakaś, jest inna trochę, jest to trochę inne, ale z mojej perspektywy, no ja wiadomo, że daję jakby, mówię, zawsze koncerty takie same, no bo też jakby lecę do tej Ameryki i gram koncerty dla ludzi, którzy nie mieli okazji wcześniej usłyszeć moich koncertów, więc jakby daję z siebie tak samo, staram się dać im ten sam experience, który dawałem do tej pory w Europie. Wrócisz tam jeszcze pewnie, co? Tak, myślę, że zdecydowanie, tak jak mówiłem, grunt jest żyzny, jest do czego wracać, więc myślę, że tak. No dobra, to czyli tamte odległe krainy już sprawdzone. Listen to me. Zdecydowałeś się na trochę powrót taki do dźwięków początkowych, trochę tak. Tak. No ja czuję właśnie ogólnie ostatnio taki powrót do jakiejś takiej... wydaje mi się, że jakoś w życiu tak jest, że się wychodzi z czegoś, idzie się poszukuje, sprawdza różne tereny i ostatecznie się osiada jakoś na swoim z pogodzeniem tego wszystkiego, kim się było, kim się jest, przez co się przeszło. I tak, i tutaj trochę jest powrót do tego trochę R&B vibe'u. Ten utwór był trochę zainspirowany utworem. Pamiętam, że jak stworzyłem go po tym, jak słuchałem Her, Jasmine Sullivan i Her z albumu Hotels. Przepraszam bardzo. Jasmine Sullivan, więc to jest trochę powrót do takiego R&B, takiego bawienia się wokalem, dużo właśnie takich wokali z zabawy, po prostu storytellingu takiego dosyć otwartego. My tu dzisiaj tacy trochę rozgadani, dlatego teraz zagramy. To nie jest utwór, który powstał sobie miesiąc, 2 temu, prawda? Tylko już jakiś czas ma. No tak, właśnie. To jest utwór, który powstał, no myślę, że już ze 2 lata temu, wydaje mi się, że tak, jeszcze mieszkałem w moim małym pokoiku 3x3 i powstał jakoś w łóżku, siedząc z laptopem. I tak, więc on czekał sobie trochę na wyjście. No to bardzo proszę. Czekał sobie i jest. Listen to me. Jan, dzisiaj w dobrych wibracjach.